W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń wspomnimy o 21. kwartalnym wypalaniu tokenów BNB. Opowiemy o eliminacji papierów komercyjnych przez Tethera oraz poruszymy wątek urodzin projektu NIR. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przynajmniej kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Na dorocznej konferencji X-Day Paris zgromadzą się najbardziej innowacyjne projekty, aby uczestnicy tego wydarzenia mogli lepiej poznać ich wizję. Dodatkowo uzyskujemy informację, że Haton Protocol będzie platynowym sponsorem tego wydarzenia. Crypto.com udostępnia podwójne bonusy za polecenie aplikacji Crypto.com we Francji. W takim przypadku osoba polecająca oraz jej znajomy uzyskają po 50 euro w tokenach CRO. Aplikację Crypto.com można polecać bez ograniczeń. Cała akcja potrwa do 9 listopada. Handel tokenami Chiliz jest już możliwy w parze Chiliz do USDD na giełdzie Poloniex. Binance informuje o usunięciu tokenów DNT, NBS oraz TCT w dniu 24 października bieżącego roku. Moonbeam Network zaprasza do dołączenia do rozmowy dotyczącej projektowania aplikacji DApp obsługujących wiele łańcuchów na Moonbeam. Biorąc udział w tej dyskusji dowiesz się, w jaki sposób odblokować prawdziwą interoperacyjność z pomocą Connected Contacts. Zapowiadana transmisja odbędzie się 18 października o godzinie 18 czasu polskiego. 21. kwartalne wypalenie tokenów BNB zostało ukończone dzięki narzędziu BNB Autoburn. Więcej szczegółów dotyczących spalania tokenów BNB znajdziecie w artykule załączonym do tweeta. Moonbeam Network informuje, że kurs Subquery dotyczący tworzenia aplikacji DApps przy użyciu właśnie Subquery jest już dostępny w Akademii Moonbuilders. Deweloperzy mogą teraz nauczyć się korzystania z otwartego, elastycznego, szybkiego oraz uniwersalnego indeksowania danych służących do tworzenia aplikacji DApps na Moonbeam. Akademia Moonbuilders to pierwsze centrum edukacyjne i platforma edukacyjna Moonbeam dla programistów. Nikhil Raghuvera, będący dyrektorem strategicznym i innowacyjnym Celo, pojawił się w Orange DAO Podcast, aby porozmawiać o misji ReFi i zarządzanego przez siebie projektu oraz o tworzeniu DeFi. Hashpot pojawił się jako sposób na połączenie headera z innymi sieciami blockchain i od tego czasu stał się prawdziwym rozwiązaniem interoperacyjnym multi-chain. Hashpot zachęca do zapoznania się z najnowszym wpisem na blogu, w którym zostały porównane wszystkie obecnie obsługiwane sieci w Hashpot. Boba Network oficjalnie przekroczyło granicę 10 000 transakcji od momentu powstania Boba AVAX. Uniswap informuje o zebraniu $165 milionów w ramach finansowania serii B. Środki zostaną przeznaczone na dotarcie z prostoty Uniswap do większej ilości osób na całym świecie. NIR obchodzi swoje kolejne urodziny. NIR informuje, że minęły 2 lata od uruchomienia sieci głównej. Przez ten czas NIR osiągnęło naprawdę bardzo dużo. Obecnie NIR może się pochwalić 20 milionami portfeli, 200 milionami zrealizowanych transakcji oraz uczestniczeniu w budowaniu ponad 800 projektów. NIR dziękuję swojej społeczności oraz twórcom, którzy zdecydowali się na wybór właśnie tego ekosystemu. Pera Wallet 5.4.0 zawitał na systemie Android. Wprowadzona aktualizacja umożliwia odkrycie szczegółów zasobu na nowym ekranie ASA, daje możliwość wyszukania i akceptacji zasobu za pomocą kilku kliknięć. We wspomnianej aktualizacji programistom Pera Wallet udało się dokonać 100 ulepszeń i poprawek. Venture Capital Hyperchain uzyskało status jednej z najbardziej szanowanych na świecie firm zarządzających aktywami cyfrowymi. W artykule z serii Phantom VC Spotlight założyciel Hyperchain Stelian Balta dzieli się swoimi poglądami dotyczącymi Phantom oraz dalszymi perspektywami rozwoju. Atos Finance dokonało integracji kanałów cenowych Chainlink na sieci Moonbeam Network. Dokonana integracja ma pomóc w zabezpieczeniu swojego lustrzanego protokołu aktywów. W artykule załączonym do Twittera została szerzej wytłumaczona działalność kanałów cenowych Chainlink. Pirates of the Island informuje o dodaniu zadań do trwającego airdropu Gleam. Pula nagród podczas tego airdropu wynosi 25 000 USD. Nagrodzonych zostanie 500 użytkowników, którzy zdobędą największą ilość punktów oraz 500 osób zostanie wylosowanych. Link do formularza Gleam został załączony do tweeta. Zachęcamy do udziału w tym airdropie. Stabilne wymiany oraz pule są dostępne na SushiSwap. SushiSwap z radością ogłasza, że drugi typ puli Trident Stable Pool jest teraz dostępny na sieciach Polygon, Optimism oraz Kava Network. Rozpoczęła się kampania BNB Chain Ecosystem Explorer. Wspomniana kampania jest prowadzona przy wsparciu Helio Money. Osoby zainteresowane mogą wykonywać proste zadania, aby zdobyć nagrody pieniężne, NFT oraz specjalny status na rodzimym kanale Helio na Discordzie. Link do platformy Gleam został załączony do wpisu. Puzzle Network opublikowało dużą aktualizację Puzzle Swap.
Podczas aktualizacji zostało umożliwione dodawanie zleceń z limitem. Puzzle Network zebrało opinię od swojej społeczności, co przełożyło się na ulepszenie interfejsu. Puzzle Network ma nadzieję, że po wprowadzonych zmianach użytkownicy będą bardziej komfortowo korzystać z nowych funkcji na Puzzle Swap. Interest Protocol dołącza do programu Chainlink Build. Program Build udostępni 3% podaży tokenów protokołu zainteresowania IPT dostawcom usług Chainlink, w tym udziałowcom. Kadena informuje, że od momentu powstania tego projektu cały zespół nieustannie wprowadza innowacje i realizuje kolejne kamienie milowe. W artykule załączonym do wpisu Kadena cofa się w czasie i opisuje swoją drogę do osiągnięcia ugruntowanej pozycji na rynku. Link do artykułu zostawimy standardowo w opisie filmu. Tether ogłasza całkowitą eliminację papierów komercyjnych ze swoich rezerw. Jest to dowód zaangażowania Tethera we wspieranie swoich tokenów najbezpieczniejszymi, płynnymi rezerwami na rynku. Tether wyeliminował papiery komercyjne o wartości ponad $30 miliardów bez żadnych strat, co jest dowodem na konserwatywne i profesjonalne zarządzanie rezerwami. Tether zwiększył również swoją bezpośrednią ekspozycję na amerykańskie obligacje skarbowe o ponad $10 miliardów w ostatnim kwartale. Tether posiada zdywersyfikowany portfel z limitami ekspozycji na aktywa o wyższym ryzyku. Działania Tethera wskazują na dążenie do zwiększania przejrzystości dla całej branży stablecoinów. Pierwsza transakcja przy użyciu Bitcoina miała miejsce 13 lat temu. W dniu 12 października 2009 roku 5050 tokenów BTC zostało sprzedanych za zaledwie $5.02. Transakcja została przeprowadzona przez fińskiego dewelopera Martti Malmi, który pomagał Satoshiemu Nakamoto w pracy nad blockchainem Bitcoin. Przed tą transakcją Bitcoin nie posiadał żadnej ceny rynkowej. W nowym zestawie słuchawkowym Meta do wirtualnej rzeczywistości pojawi się pakiet produktów firmy Microsoft. Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, określił ten pakiet mianem wirtualnego biura przyszłości. Meta Platforms nawiązało współpracę z Microsoft, aby wprowadzić szereg produktów Microsoft Office 365 do platformy wirtualnej rzeczywistości VR Meta. Takie działanie ma zachęcić firmy do pracy w środowisku wirtualnym. $6,6 miliona trafiło do pary z Melbourne w wyniku błędu dokonanego przez platformę Crypto.com. Małżeństwo nie poinformowało osoby wysyłającej o pomyłce i nie zwróciło przelanych środków. Małżeństwo znaczną wartość otrzymanej kwoty wydało na zakup nieruchomości, drogich samochodów czy najróżniejszych gadżetów. Małżeństwu postawiono przed sądem zarzut kradzieży. Cyfrowy yuan jest najczęściej stosowanym CBDC na świecie. O fakcie tym poinformował Bank of China. Bank Centralny Chin stwierdził, że do końca roku liczba transakcji dokonywanych w 15 prowincjach kraju w ramach pilotażu CBDC sięgnęła poziomu 360 milionów. 5,6 miliona sklepów handlowych obsługuje cyfrowego yuana jako prawny środek płatniczy. Bank of China dodał, że wiele platform usług e-administracji świadczy już usługi płatności cyfrowych w e-yuanie. Bank Centralny zapewnia, że przestrzega zasady anonimowości dla małych i średnich kwot. Oznacza to, że zwykli obywatele Chin, którzy płacą CBDC, nie muszą martwić się o to, że władze będą ingerować w ich prywatność. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!